idealne wakacje na Zanzibarze? Dziś pokażemy krok po kroku, jak to zrobić. Jeśli wybierasz się na Zanzibar, to jest 95% szans, że popełnisz jeden z tych trzech błędów. Pierwszy kosztuje turystów nawet setki dolarów na niepotrzebne rezerwacje. Drugi to strata czasu i nerwów w miejscach, które najprawdopodobniej nie są dla tych osób. A w trzeci, po popularnej sieci hoteli Pili Pili, o której chyba każdy słyszał, wpada prawie każdy. Na wyspie spędzamy ponad 4 miesiące, testujemy wszystko na własnej skórze, zwiedzamy wyspę wzdłuż i wszerz i tak powstaje kompendium wiedzy i kompletny system planowania podróży. W tym filmie pokażemy Ci krok po kroku, jak wdrożyć ten system, by Twoje wakacje były o 30, a nawet o 50% tańsze i o 100% lepsze. Zaczynamy! Welcome Zanzibar, Polish people. Hakuna matata. Karibu Zanzibar. Pierwszy raz wysiadając z samolotu na Zanzibarze poczuliśmy zapach tego afrykańskiego, wilgotnego i gorącego powietrza i pamiętam ten moment, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać, jak bardzo będzie to miejsce się różnić od bardziej nam znanych kierunków europejskich. Jak się okazało, bardzo. Musieliśmy się nauczyć, jak postępować, gdzie kupować, jak i gdzie się targować. Popełniliśmy wiele błędów i wydaliśmy niepotrzebnie trochę pieniędzy, zanim to wszystko ogarnęliśmy. Teraz chcemy się tym podzielić, aby zaoszczędzić Ci niepotrzebnych wydatków i straty czasu. Zaczynamy! Zanzibar, kiedyś postrzegany jako odległy i egzotyczny cel podróży, w ostatnich latach stał się prawdziwym fenomenem wśród turystów z Polski. Jego popularność gwałtownie wzrosła po zarazie, kiedy wyspa jawiła się jako oaza wolności, słońca i poszukiwanej namiastki normalności. Na Zanzibarze jest tak dużo Polaków, że mamy tutaj polskie hotele, mamy mówiących po polsku przewodników i można nawet załatwić sobie rejs katamaranem w całości po polsku. Że możesz poczuć, że jesteś naprawdę w dzikich miejscach i sobie eksplorujesz te dzikie miejsca bez oglądania innych katamaranów obok siebie, jak w Chorwacji, Grecji czy na Karaibach, tak, tam wszędzie jest tyle. A tu nie, a tu pusto, naprawdę. Do wzrostu zainteresowania przyczyniła się też, nie ukrywajmy, polska sieć hoteli Pili Pili, która później, oszukując wiele osób, prawie zniknęła z mapy Zanzibaru. Ale jak się okazuje na miejscu, nie całkowicie. Po aferze z Pili Pili zainteresowanie jednak nie zmalało. Zanzibar to nie tylko rajskie plaże i turkusowy ocean przyciągający Polaków. Zanzibar to chyba jedyny egzotyczny kierunek, gdzie można zorganizować swoje wakacje w 100% na własną rękę i to całkowicie po polsku. Ogólnie pomagamy ze wszystkim. Począwszy od transferu, po przyjazd do hotelu, wycieczki, wyżywienie, nie wiem, wszystkie zachcianki naszych rodaków. No i takich opcji będzie tutaj całkiem sporo. Więcej na ten temat później w tym odcinku. Nie zakupię biletów lotniczych, ale wskażę, które opcje są warte uwagi, które są fajne, no bo to jest bardzo indywidualne. Czy ktoś chce z przesiadką przelot, czy ktoś chce bezpośredni przelot. Ogólnie całe wakacje tutaj można zorganizować sobie w języku polskim bez znajomości słowa po angielsku, bez żadnego biura podróży. Jesteśmy właśnie w hotelu prowadzonym przez Polkę Agę, także całość można załatwić po polsku. Można załatwić sobie przewodnika po wyspie, który mówi biegle po polsku. Nasz znajomy przewodnik Aras świetnie mówi po polsku. Patrzcie, kogo my tutaj dzisiaj mamy z nami ponownie. Pamiętacie? Kto oglądał nasze odcinki, ten pewnie pamięta. Aras, nasz ulubiony polski przewodnik na Zanzibarze. Jasne, do Aras Zanzibar, polski przewodnik. A mamy nawet na jego usługi kod rabatowy, który znajdziesz w naszym e-booku, więc zobacz, jak szybko ten e-book się zwraca. Więcej na temat zorganizowania sobie całego wyjazdu w języku polskim znajdziesz w naszym odcinku Zanzibar po polsku, do którego link umieszczę na dole w opisie tego filmu. Tam cały odcinek poświęcony właśnie temu tematowi. Zapraszamy. Zanzibar to cały archipelag, ale najczęściej mówi się tak na jej główną wyspę Unguja. Jest jeszcze druga duża wyspa o nazwie Pemba, jednak jest ona o wiele mniej turystyczna. Zanzibar to jedne z piękniejszych plaż, jakie mieliśmy okazję oglądać. Piękny kolor wody. No niepowtarzalny ten kolor jest tutaj, ten Ocean Indyjski w tym miejscu na Zanzibarze jest naprawdę wyjątkowy i nie do podrobienia. Woda jest ciepła przez cały rok, a w najcieplejszym okresie na wyspie, czyli od stycznia do marca, w zatokach woda jest tak ciepła, że praktycznie nie daje już ochłody. Na Zanzibarze można jeść świeże i pyszne owoce morza, kalmary, ośmiornice, świeży tuńczyk. W restauracjach i lokalnych barach często widać, jak ktoś przywozi tuńczyka prosto z oceanu. Also, we have this one. This is a fried fish, and we have deep frying here in Zanzibar. But this how to make it like a bunny, it's a spices. Bardziej świeżych owoców morza nie dostanie się chyba nigdzie indziej. Ta wyspa posiada niesamowitą historię, na którą jednak nie ma dużo czasu w tym odcinku, więc osoby zainteresowane poniżej przekierujemy do filmów, gdzie mówimy więcej na te tematy.
Zanzibar to świetny kierunek na wakacje plażowe. Jest to też jedno z lepszych miejsc na świecie na uprawianie kitesurfingu. Można tutaj nurkować i snurkować. Wyspa ma dużo atrakcji, więc osoby lubiące zwiedzać też nie będą się nudzić. Kiedy jechać na Zanzibar? Nasz sezon letni, wakacyjny jest świetnym terminem, bo tutaj jest ich zima, przez co nie jest tak gorąco. Zima tutaj wygląda zupełnie inaczej. Teraz jesteśmy właśnie, to jest środek ich zimy, można powiedzieć. Temperatury są nieco niższe, bo w lutym, styczniu, marcu, do połowy marca, zanim zacznie się pora deszczowa, tutaj jest naprawdę bardzo upalnie i bardziej wilgotno, przez co te temperatury bardziej się odczuwa. Jest to świetny czas, żeby uciec od pochmurnej, zimnej, brzydkiej pogody w Polsce, uciec do tropików i na plażę. Jeśli jednak ktoś chce zwiedzać dużo, no to może być uciążliwe, bo jest bardzo gorąco. Do leżenia na plaży jak najbardziej świetny termin. Nasza wiosna, czyli od mniej więcej połowy marca do końca maja, to długa pora deszczowa. W tym czasie pada dużo więcej. Wiele osób mówi, że to jest też świetny czas, żeby przyjechać, bo jest spokojniej, taniej, tańsze są loty, tańsze są hotele, a i tak dużo słoneczka w tym czasie można doznać. Ale to też zależy od roku, w którym się przyjedzie. Czasami jest lepiej, w tym roku ponoć padało dużo. Najwięcej opadów jest w okolicach kwietnia, dlatego ten czas chyba bym najbardziej odradzał, jeżeli chodzi o przyjazd na Zanzibar. Jest jeszcze krótka pora deszczowa, jest to mniej więcej listopad, grudzień, ale w tym czasie to jest po prostu troszkę opadów, czasami rano, czasami w nocy. Reszta dnia przeważnie jest dosyć ładna, dlatego myślę, że w tym czasie jak najbardziej można tutaj przyjechać. Zanzibar leży koło równika, zatem ciepło jest tu przez cały rok i z tego samego powodu jasno i ciemno robi się tutaj mniej więcej o 6 rano i o 18. Zatem pamiętaj, że dzień jest tutaj krótszy, jeżeli chodzi o wieczory przynajmniej, bo o 18, po 18 już będzie ciemno, dlatego warto to sobie zaplanować, zwiedzając wyspę. Jak znaleźć tani bilet, żeby przylecieć na Zanzibar? O tym, jak szukać tanich biletów, mamy osobny odcinek, dlatego nie będę wszystkiego tutaj powtarzał. Dodam link do tego filmu na dole w opisie tego filmu, ale powiem tylko, jakie najczęściej linie lotnicze wybieramy lecąc tutaj. Otóż tak, najwięcej lotów ma tutaj Qatar Airways z Warszawy i z Berlina, Emirates i Fly Dubai. Emirates to droższa linia lotnicza, a Fly Dubai to jest ich odpowiednik tanich linii lotniczych. Latają tutaj jeszcze Turkish Airways i oczywiście samoloty czarterowe z Polski, z wielu miast w Polsce, także jest wiele opcji, żeby tutaj przylecieć. Aby sobie nieco zaoszczędzić, można wybrać się do Dar es Salaam i stamtąd pojechać od razu na safari i wrócić później na Zanzibar. W ten sposób ktoś, kto planuje i tak pojechać na safari, ma nieco tańszą opcję lotu, bo przeważnie loty do Dar es Salaam są tańsze niż na Zanzibar. Tak jest w 90% przypadków, jak my przylatujemy, do Dar te loty wychodzą taniej. Ale jeśli ktoś nie planuje safari, to chyba bym odradzał taki pomysł, bo z Dar es Salaam trzeba dostać się później jeszcze na Zanzibar, co jest też dodatkowym kosztem, no i czasem. Albo promem, który płynie tutaj godzinę 40. Najgorszy Banjaj za nami, teraz już płyniemy na Zanzibar, jeszcze wyjść jest kolejny Banjaj trochę. Trzeba z tymi ludźmi się tam tu się wszyscy pchają po prostu, no to jest ten najgorszy moment i na Zanzibarze już jest pięknie, plaże, spokój, cisza, pyszne jedzenie. Trzeba oczywiście na ten prom się dostać też z lotniska. No są to dodatkowe koszty, ale dla osób, które i tak planują safari, myślę, że to świetna opcja, bo można najpierw pojechać na safari i później przyjechać na wypoczynek na Zanzibar. Jeśli ktoś jest zainteresowany wyjazdem na safari, piszcie na dole w opisie tego filmu, dodam adres e-mail, na który możecie napisać. W organizacji wszystkiego możemy pomóc, także zapraszam do kontaktu. Jeśli chcesz zorganizować takie safari z Zanzibaru, to odezwij się do nas. Mamy świetnego przewodnika, z którym byliśmy na safari już wielokrotnie. Razem w ogóle byliśmy na safari 10 razy i te z nim są za każdym razem najlepsze. Jest to człowiek z pasją, człowiek, który od 30 lat zajmuje się tym fachem. Po więcej informacji na ten temat zobacz film, który dodaję na dole w opisie filmu. Tam jest dużo na temat safari, a jeśli interesuje Cię takie safari z Zanzibaru, napisz maila, na dole też zostawię e-mail. Gdzie się zatrzymać na Zanzibarze? To jest bardzo dobre pytanie, bo od wyboru miejsca będą zależały całe Twoje wakacje. Zanzibar dzieli się na dwa takie główne bieguny turystyczne. Jest to północ z Nungwi i Kendwa na czele i wschodnia część wyspy, czyli Matemue, Kiwengwa, Paje, Jambiani. To są te główne miejscowości turystyczne. Od tego, jak chcesz, żeby Twoje wakacje wyglądały, bardzo dużo tutaj zależy, bo te miejscowości oferują zupełnie inne doznania. Głównie chodzi mi tutaj o pływy oceanu.
W miejscowościach we wschodniej części wyspy są duże odpływy, dzięki czemu można spacerować, oglądać dno oceanu. Wycieczki są organizowane przez lokalnych przewodników tutaj, gdzie można zobaczyć rozgwiazdy, różne rybki, całe to oceaniczne życie tutaj. Moi drodzy, taka wycieczka, czyli reef walk, możecie zrobić sobie z przewodnikiem. On wie, gdzie iść, gdzie Wam znaleźć rozgwiazdy, jeżowce, jakieś inne zwierzaki, tutaj ogórki wodne, jest coś takiego. $10 za 2 osoby, za parę. Weźcie sobie przewodnika, co jest bardzo ciekawą rozrywką, natomiast kiedy ten odpływ jest, to ciężko jest się wtedy kąpać, dlatego osoby, które lubią całymi dniami przebywać w wodzie, gdzieś w oceanie, na plaży, no to bardziej chyba bym polecał wybranie Nungwi albo Kendwa, gdzie te odpływy są naprawdę minimalne i prawie że nieodczuwalne. Natomiast jeśli ktoś lubi sporty wodne, takie jak kitesurfing, no to znowu Padże i Dżambiani będą świetnymi miejscowościami. Miejscowość Matemue też oferuje kitesurfing, jest też takim spokojniejszym odpowiednikiem Dżambiani, gdzie jest mniej osób sprzedających coś na plaży, jest więcej spokoju, można spacerować i podziwiać w oddali wyspę Mnemba, która jest dzierżawiona przez Billa Gatesa. Na tą wyspę też można wybrać się na snorkeling. Jeżeli ktoś lubi takie atrakcje, to Matemue będzie świetnym wyborem, bo jest blisko, można często pływać na taki snorkeling na tą wyspę, czy też w okolice tej wyspy. Są tam piękne, kolorowe rybki, mieliśmy okazję tam być. Zaraz obok wyspy jeszcze tworzy się cudowny sandbank. Sandbank to taka chwilowa wyspa, która pojawia się podczas odpływu oceanu i znika, kiedy jest przypływ. Wyspa jest stworzona wyłącznie z pięknego, biało-żółtego piasku. Z widokiem na wyspę Mnemba z tyłu wygląda jak prawdziwy raj na ziemi. Każda z wymienionych przeze mnie miejscowości ma swoje plusy i minusy. Więcej na temat wyboru miejsca na wyspie omawiamy już w osobnym odcinku, więc nie będę tego wszystkiego tutaj powtarzał. Zainteresowane osoby po obejrzeniu tego filmu zapraszam na tamten odcinek. Umieszczę go na ekranie końcowym tego filmu, dlatego od razu możecie przejść sobie dalej i obejrzeć. A mam taką małą prośbę. Jeśli ten film okazuje się już przydatny, to proszę zostaw jakiś komentarz. Algorytm YouTube'a uwielbia zaangażowanie widzów, natomiast nasze treści informacyjne nie generują aż tak dużo komentarzy, dlatego jest nam trudniej je zdobyć. Stąd moja wielka prośba, napisz coś na dole, cokolwiek. Pomoże nam to w rozwoju naszego kanału, za co z góry ślicznie dziękujemy. Wybór zakwaterowania na wyspie to kolejna sprawa. Można oczywiście tutaj wybrać od budżetowych hosteli, przez pokoje prywatne z prywatną łazienką, balkonem, z basenem, droższe hotele luksusowe, 5-gwiazdkowe za ponad $1000 za noc. Także wybór jest naprawdę ogromny. My tych najdroższych Wam nie pokażemy z przyczyn, których nie chcę tutaj omawiać. Natomiast opowiem o pozostałych opcjach zakwaterowania. Wakacje na Zanzibarze mogą być naprawdę tanie poza przelotem, bo jest to kawał drogi, nie oszukujmy się, no ten lot nie będzie należał do najtańszych, ale poza kosztami przylotu tutaj te wakacje mogą być naprawdę niedrogie. Można wynająć pokój już od $30 mniej więcej za noc. Jest to pokój prywatny z prywatną łazienką, z klimatyzacją. My mieliśmy taki pokój w miejscowości Padże, 150 metrów od morza. Co prawda tam nie było basenu, no ale to jest bardziej budżetowa opcja. Za około $60 można mieć już pokój, również z klimatyzacją, prywatną łazienką i małym basenem gdzieś tam dostępnym w hoteliku. W tej cenie można jeszcze dostać nawet śniadania. Za około 100, nieco ponad $100 można zatrzymać się już w naprawdę pięknym hotelu, w takim jak my się zatrzymujemy w miejscowości Matemue, z basenem, blisko do plaży, pysznym jedzeniem, śniadaniami. Restauracja tutaj naprawdę serwuje świetne jedzenie. Także gdyby ktoś chciał przyjechać do takiego miejsca, które jest dodatkowo prowadzone przez Polkę Aget, więc wszystko można sobie załatwić tutaj w języku polskim. Dzień dobry. Welcome to Zanzibar. Moi drodzy, to jest właśnie Agnieszka, o której Wam tyle opowiadaliśmy, a która się skrywała przed naszą kamerą przez bardzo długo, ale przyszedł ten czas. Nie wiem, czy przyszedł ten czas, No już jesteś, już przyszedł. ale już teraz nic nie powiem więcej. Namówimy ją. Aga pomaga też z odbiorem z lotniska, pomaga znaleźć tanie bilety na Zanzibar, gdyby ktoś nie mógł sobie sam poradzić z zakupem biletów. Wszystko to można załatwić w języku polskim, a co najciekawsze, w naszym e-booku lub w książce drukowanej o Zanzibarze mamy kod zniżkowy na pobyt w tym hotelu o wartości 10%. Zatem e-book zwraca się tylko przy zakupie hotelu, a są tu jeszcze kody rabatowe na lokalne wycieczki czy wynajem samochodu na wyspie. Także same oszczędności przewyższają wielokrotnie cenę e-booka lub książki, natomiast jest tam jeszcze ogromna ilość wiedzy, która pozwoli zorganizować takie wakacje przynajmniej 2 razy lepiej niż osoby, które dostępu do takiej wiedzy nie mają. Bardzo polecam, link na dole w opisie tego filmu. Moi drodzy, tak wygląda nasza fura wypożyczona w Zanzibar Car Rentals.
Namiary na nią dam na dole pod filmem, a słuchajcie, można dostać dodatkowo 5% rabatu na wynajem auta, który jest dostępny w naszym e-booku o Zanzibarze, który już pokazywaliśmy dzisiaj i który jeszcze pewnie pokażemy. Dla osób zainteresowanych wyborem czy też informacjami na temat różnych hoteli, które my mieliśmy okazję tutaj już na Zanzibarze przetestować, polecam pobranie darmowego PDF-a z hotelami. Jest on dostępny na naszym blogu. Na dole w opisie pod tym filmem znajdziesz link do tego wpisu, gdzie ten PDF można sobie pobrać. Polecam, bo pokazujemy tam już różne hotele na całej wyspie. Hakuna Matata. Thank you, my friends. Pole, pole. Pole, pole. Aby wjechać na Zanzibar, pamiętaj, trzeba mieć minimum 6 miesięcy ważny paszport i wizę. O wizę wniosek można złożyć online, ale można też dostać visa on arrival, czyli przyjeżdża się na miejscu, wypełnia druczek do okienka, dostaje się taką karteczkę do płatności w drugim okienku, oczywiście nie można wszystkiego w jednym, biurokracja musi być. Idzie się zapłacić $50, kosztuje wiza turystyczna. Jeżeli jest duży ruch, no to może to potrwać około 40 minut, dłużej nam się chyba nie zdarzyło. Jaką walutę zabrać na Zanzibar? Zabierz najlepiej dolary w nominałach 100 i 50. Za te mniejsze dostaniesz gorszy przelicznik. Za banknoty $1 w ogóle dostaje się bardzo mało. Nie wiem, dlaczego tak robią w tych biedniejszych krajach. W Azji też na to trafialiśmy. Także najlepiej zabrać 100 i 50. I pamiętaj, wydane po 2009 roku. Te starsze banknoty będzie problem, żeby je tutaj wymienić, bo oni nie są w stanie zidentyfikować, czy one nie są podrabiane i dlatego takich nie chcą za bardzo przyjmować. Jeśli masz już euro, to nie wymieniaj euro na złotówki i później na dolary, bo stracisz na tym 2 razy. Można też zabrać euro. Za euro jest lepszy przelicznik. W chwili obecnej za dolara płacą tutaj około 2500-2600 szylingów, za 1 euro 2950-3000 szylingów. Jeśli chodzi o wypłaty z bankomatów, no to będą one dosyć drogie. Przeważnie jest to, jeśli dobrze pamiętam, od 15 000 szylingów za jedną wypłatę. Można maksymalnie jednorazowo wypłacić 400 000 szylingów, czyli jakieś $150, tak mniej więcej na oko, i za to zapłaci się $6 prowizji. Należy jednak pamiętać o tym, żeby zabrać ze sobą kartę kredytową, bo karta bankomatowa może nie działać. Moja nie działała, musiałem używać karty kredytowej do wypłacania gotówki. Natomiast nie wiem, jak będzie, czy to zawsze będą karty nie działać. Pewnie karta bankomatowa, jeśli jest to karta Visa lub Mastercard, powinna działać. Maestro, nie wiem. Moja była właśnie Maestro i nie działała. Może to też zależy od banku i niektóre karty słyszałem, że trzeba po prostu aktywować, żeby działały na innym kontynencie. W tym celu najlepiej skontaktować się już z bankiem i dowiedzieć, jak to działa. Jak już przywieziesz tutaj dolary, to najlepiej wymień je gdzieś w lokalnym kantorze. Tutaj one nazywają się często wakala, chociaż wakala to jest ogólnie pośrednik czy jednostka i nie zawsze wakala będzie kantorem wymiany walut. Pieniądze można wymienić w takich biurach, Bureau de Change na całej wyspie. Często też w zwykłych sklepach wymienią wam pieniądze, ale przelicznik może być gorszy, dlatego warto sprawdzić, po ile zapytać zawsze, jaki jest kurs wymiany i tak dalej, bo my mieliśmy już oferty wymiany od 2600 szylingów za dolara po nawet 2200 szylingów za dolara, także mogą się dość znacznie te kursy różnić. Zawsze sprawdź, zanim wymienisz. No i na miejscu najlepiej jest płacić właśnie w szylingach, bo wszelkie jakieś większe takie opłaty, jak wycieczki lokalne, hotel czy safari, to wszystko zapłacicie bez problemu w dolarach i tutaj nie ma sensu nawet wymieniać tych pieniędzy. Natomiast wszystkie mniejsze rzeczy w sklepie, w restauracji, street food, jakieś usługi tutaj lokalne, za to lepiej już płacić w szylingach, bo przelicznik będzie dużo lepszy. W dolarach zwykle dadzą wam zły przelicznik i jeszcze zaokrąglą w górę, dlatego będzie to kosztować sporo więcej. Co do płatności kartą, no to wiele restauracji czy sklepów takich większych, turystycznych będzie już oferować płatność kartami. Niestety wiele z nich będzie doliczać prowizję. Przeważnie pomiędzy 3,5% aż do chyba 7 czy 8% w niektórych miejscach się spotkaliśmy. Tak duże prowizje były doliczane, dlatego gotówka to król na Zanzibarze i najlepiej zawsze mieć przy sobie gotówkę. Niektóre sklepy trafiają się takie, które w ogóle nie doliczają prowizji za płatność kartą. Będą to często butiki, gdzie można kupić jakieś pamiątki czy ubrania, ale już takie nie lokalne, a prowadzone przez ekspatów sklepy. Lub niektóre markety. Wiele z nich wciąż nalicza prowizję, ale jeden market w Kiwengwa i jeden w Padzie, jeśli dobrze pamiętam, nie naliczały żadnej opłaty za płatność kartą. Natomiast gotówka to król
zabierz najlepiej i płać w gotówce. Będąc w sezonie pełnym, wysokim, można na pewno tutaj więcej rzeczy dostać, a będąc poza sezonem, czyli my tak w sumie zbliża się początek sezonu, w porze deszczowej będzie pewnie jeszcze mniej tego wszystkiego, bo wszystkie produkty, które mają termin ważności, pewnie będą bardzo ciężkie do dostania wtedy. Jeśli natomiast obawiasz się przywieźć ze sobą tak dużo gotówki i wozić ją wszędzie ze sobą w portfelu, to można rozważyć pasek, który ja mam. Ma wewnętrzną kieszeń, w której można sobie schować pieniądze, czy inne jakieś drogocenne, wartościowe rzeczy. Nawet jeśli kieszonkowcy ukradną portfel albo dojdzie do jakiejś, nie wiem, gorzej, jakiejś napaści rabunkowej, tutaj raczej nikt nawet nie zajrzy. Więcej takich podróżniczych przydawajek, że tak powiem, można znaleźć na dole w linku. Link do Amazon to jest nasz link afiliacyjny. Kupując tam płacisz dokładnie tyle samo, ile produkt kosztuje, natomiast my dostajemy kilka procent z tego zakupu. Zatem w ten sposób wspierasz kanał i nasze filmy. Czy na Zanzibar można zabrać drona? Takie pytanie często dostajemy i oficjalnie nie. Nie wolno zabrać drona, jeśli nie ma się oficjalnego zezwolenia na latanie dronem w tym kraju, czyli w Tanzanii ogólnie. Oficjalnie wygląda to tak. Złożenie wniosku o pozwolenie na latanie dronem to sporo biurokracji, sporo papierów, które trzeba wysłać. Trzeba mieć ubezpieczenie na drona i tam dużo innych rzeczy. Wszystkiego można dowiedzieć się, jeśli ktoś chce to zrobić. Pod tym adresem tutaj, tam można takie pozwolenie na drona dostać. Natomiast wyrobienie takiego pozwolenia trwa od 30 do 60 dni. Jest to bliżej 60, uwierzcie mi, próbowałem, i kosztuje $100. Bez tego pozwolenia my za każdym razem do Tanzanii i na Zanzibar drona wwozimy. Przywoziliśmy go zarówno lecąc bezpośrednio na Zanzibar, przywoziliśmy go lecąc do Dar es Salaam na kontynencie. Nikt nigdy nam nic nie mówił i drona za każdym razem wwozimy. Na Zanzibarze latamy nim i nie było nigdy żadnych problemów. Natomiast nie polecam, nie mówię, żeby tak robić, informuję tylko, gdyby ktoś chciał podjąć ryzyko. Jednak ostatnio dowiedziałem się, że właśnie na tym lotnisku za nami jest taka duża szafa, w której jest sporo dronów i one czekają na oddanie po powrocie z Zanzibaru. Nam się to nigdy nie zdarzyło, ale trzeba mieć na uwadze, że coś takiego może się przytrafić. Jeśli chcesz wieźć drona bez zezwolenia na Zanzibar, to na własne ryzyko. Często dostajemy pytania na temat szczepień, jakie są wymagane wjeżdżając tutaj do Afryki, do Tanzanii, na Zanzibar. Sprawa wygląda tak, że żadne szczepienia nie są wymagane. Jedynie może pojawić się wymóg szczepienia na żółtą febrę, jeśli przyjeżdża się z kraju zagrożonego wciąż tą chorobą. Przylatując z takiego endemicznego kraju, wtedy takie szczepienie trzeba mieć. Natomiast przylatując z Europy, takiego wymogu nie ma. Przynajmniej na dzień dzisiejszy warto zawsze sobie sprawdzić przed wyjazdem, jakie są aktualne wymagania. Jednak my, przylatując tutaj od 2021 roku, praktycznie jesteśmy chyba tutaj co rok, nigdy nikt nas nie pytał o żadne szczepienie. Malaria na Zanzibarze. Czy jest czego się obawiać i jak zadbać o siebie, gdyby miało się jakieś pierwsze objawy? Mamy też bardzo dużo pytań o profilaktykę malaryczną. Z wiedzy, jaką my posiadamy na Zanzibarze, nie ma dużo zachorowań na malarię, natomiast one się pojawiają, dlatego problemu lepiej nie ignorować. What are the first symptoms of malaria? You have to pay attention to a few symptoms. First of all, the sudden onset of fever, like lasting for a day or two. If you're having chills, body pain, loss of appetite, some cough, these are one of the symptoms that you must not ignore. Asking for professional help or going to any facility that will make or check for malaria test. My polecamy jakiś dobry środek na komary. My polecamy ten, link znajdziesz na dole w opisie. Elektrofumigator na komary. Można używać moskitier, które w większości hoteli są też dostępne. Co jest natomiast bardzo ważne, to aby nie ignorować jakichś pierwszych objawów choroby. W przypadku, kiedy pojawią się objawy takie jak grypa, nie ignoruj tego, idź zrób sobie test. Jestem po badaniu krwi. Lekarz mówi, że najprawdopodobniej odwodnienie. Po prostu za mało piłem, jest gorąco i myśli, że to pewnie jest to, chociaż jak na odwodnienie nie wiem, dlaczego mam 37,7. Jak rozmawialiśmy z lekarzem, który tutaj na Zanzibarze przyjmuje, robi takie testy, powiedział, że pasożyt jest bardzo słaby, lekarstwo jest bardzo mocne i w przypadku wcześniej wykrytej malarii leczenie już na drugi dzień przynosi rezultaty po 2-3 dniach. Stoicie na nogach, ryzyko jakichkolwiek powikłań czy śmierci jest bliskie zeru. Dlatego ważne jest, żeby tego nie ignorować i nie dać się chorobie rozwinąć. I co jest też ważne, jeśli ugryzie Cię komar, nie ma co panikować. Ja byłem pogryziony zarówno na Zanzibarze, jak i w kontynentalnej Tanzanii
chyba już setki razy i ani razu nic mi się nie stało, na szczęście. Tak jak mówię, nie należy ignorować, warto używać jakichś środków na komary, żeby nie być przez te komary gryzionym, natomiast jak już coś ugryzie, nie panikujmy, to nie jest tak, że każde ugryzienie komara to jest choroba, to się zdarza naprawdę dosyć rzadko. Jeśli chodzi o inne szczepienia zalecane do Tanzanii, no to już polecam udać się z tym pytaniem do lekarza. Ja nie jestem specjalistą i nie chcę się tutaj wypowiadać za bardzo. Wjeżdżając na Zanzibar trzeba wykupić obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, które kosztuje $44 za osobę dorosłą, $22 za dziecko, a dzieci poniżej 3 roku życia są zwolnione. My to ubezpieczenie wykupiliśmy już na miejscu, wpływając na Zanzibar promem, bo zaraz po zejściu z promu skierowano nas do takiego okienka, gdzie wszystko załatwiliśmy. Pani pomogła nam wszystko wypełnić, płatność też kartą jest możliwa. Myślę, że podobnie powinno być na lotnisku. Co prawda nie testowaliśmy tego. W internecie jest napisane, że mocno zaleca się, aby to ubezpieczenie wykupić już online. Taka sama informacja jest na temat przypłynięcia na Zanzibar promem, jednak my kupiliśmy to ubezpieczenie na miejscu. Dlatego informujemy, że taka opcja też powinna być, natomiast zaleca się wykupić to ubezpieczenie online. Dostaje się wtedy karteczkę z kodem QR i ten kod QR oni skanują i on jest ważny 92 dni, około 3 miesiące i z tym można podróżować z kontynentu na Zanzibar i z powrotem i do innych krajów przez 3 miesiące. To ubezpieczenie jest ważne. Pokrywa ono koszt leczenia w państwowych placówkach zdrowia na Zanzibarze, które, jak słyszałem, nie są najwyższej jakości. Są na szczęście też prywatne placówki zdrowia, gdzie niestety to ubezpieczenie wykupione obowiązkowe nie będzie działało, ale można przyjechać, zrobić sobie test na malarię, można w każdym innym przypadku można przyjechać do takiego miejsca. Nasze polskie ubezpieczenie działa tutaj bardzo dobrze, bezgotówkowo. My mamy ubezpieczenie w Planeta Młodych, wielokrotnie już nam się sprawdziło i polecamy. Jak najbardziej dobrze działa, mamy całoroczne ubezpieczenie. Korzystaliśmy z niego na Bali, w Hiszpanii, teraz na Zanzibarze wystarczyło podać numer polisy, jeden telefon, założyli sprawę i bezgotówkowo zostały wszystkie koszty pokryte, nie musiałem tutaj płacić ani grosza. Dlatego skoro się sprawdza, myślę, że śmiało możemy to ubezpieczenie polecić, a również możemy polecić to miejsce, bo przemiły lekarz z Egiptu, naprawdę, gdyby ktoś nie miał ubezpieczenia, to test na malarię tutaj kosztuje $15, to jest taki szybki test, a test z krwi, który jest taki bardziej dokładny, że tak powiem, kosztuje $30, także można sobie taki test zrobić bez żadnego ubezpieczenia też jak najbardziej, jeżeli ktoś ma jakieś objawy i obawia się, że może mieć malarię, można tutaj przyjechać. Jak się dowiedziałem od lekarza. Are there many cases of malaria in Zanzibar? Do people need to worry? It's not common. Here in Zanzibar, it's not that common. Ale czasami pojawiają się jakieś pojedyncze przypadki, dlatego warto nie ignorować nigdy objawów, a jakich objawów doktor już powiedział. Ok, przylatujesz na Zanzibar, lądujesz, co dalej? Aby dostać się z lotniska do hotelu, do swojego miejsca zakwaterowania, jest oczywiście kilka sposobów na to. Pierwszym, które tutaj pokażę, jest wynajem samochodu. Pamiętaj, aby móc prowadzić samochód na Zanzibarze z polskim prawem jazdy, potrzebny jest specjalny permit. Takie zezwolenie można wyrobić sobie tutaj na miejscu, trwa około 24 godziny i kosztuje $10. Zatem po przylocie, jeśli chcesz od razu wynająć auto i pojechać nim do hotelu, no to jest problem. Jednak wynajmując samochód z naszych źródeł, czyli z wypożyczalni, z której mamy już po raz trzeci auto, lub od Toniego, który jest naszym znajomym przewodnikiem i też wynajmuje samochód, oni od razu załatwiają takie pozwolenie. Wysyła im się zdjęcie swojego prawa jazdy, zdjęcie paszportu i na miejscu płaci się $10. Po przylocie od razu czeka samochód wraz z permitem. My za każdym razem przylatując na Zanzibar wynajmujemy samochód i zwiedzamy sobie wyspę na własną rękę. Natomiast jeśli ktoś nie czuje się pewnie jeżdżąc po lewej stronie, albo może w takim bardziej chaotycznym stylu jazdy, jak to w Afryce wygląda, zwłaszcza w Stone Town. Poza Stone Town nie jest źle, ale w Stone Town faktycznie jest trochę chaos, dlatego osoby, które nie czują się pewnie, polecam wynająć auto wraz z kierowcą. Nie jest to aż tak drogie, jak by się wydawało, że może być, jakby to kosztowało w Europie, jak się bierze jeszcze kierowcę do samochodu. Tutaj kierowca kosztuje mniej niż wynajęcie samego samochodu, dlatego to może być dobrym rozwiązaniem. Nie podam konkretnych cen, bo nie wypożyczaliśmy nigdy samochodu z kierowcą. Jeśli znajdę jakieś informacje na ten temat, to napiszę o tym na dole pod tym filmem w dziale o wynajmie samochodu na Zanzibarze. Kurde, tutaj full service, patrzcie. Pan czyści. Elegancko.
Więc wynajmując samochód, można nim od razu sobie pojechać z lotniska do swojego miejsca zakwaterowania. Należy pamiętać też o kontrolach policji, które są tutaj niestety dosyć częste. Większość z nich kończy się tak, że widzą turystę i mówią, że okej, Hakuna Matata, nie ma problemu, proszę jechać, miłego dnia. Jambo, habari. Asante sana. Nie ma naprawdę tutaj dużego stresu. Natomiast co niektórzy co jakiś czas mogą próbować wyciągnąć jakieś pieniądze. Będą mówić, że im auto utknęło i potrzebują na 2 litry paliwa, żeby móc nim dojechać. Albo, że stoją cały dzień i chce im się pić, żeby dać im na coś do picia. Będą próbować, będą mówić, że friendly, że po przyjacielsku chcą to załatwić. Tutaj 2000 szylingów, czyli nie wiem, 70 centów naprawdę załatwia sprawę. Jak ktoś da im 5 albo 10 tysięcy, to już są w niebo wzięci. Także można im jakiś tam taki napiwek odpalić, będą zadowoleni i od razu Was puszczą dalej. Jeśli ktoś nie chce, zawsze można powiedzieć, że dopiero byłem zatrzymany 500 metrów temu, już dałem, nie mogę dawać wszystkim, bo sam zaraz nie będę miał pieniędzy i zobaczysz, że puszczą Cię dalej. Jeśli zdecydujesz się wynająć auto na Zanzibarze, to będzie ono czekało na Ciebie od razu na lotnisku wraz z permitem, który też można załatwić, wypożyczając samochód z polecanej przez nas wypożyczalni. Pamiętaj, że w naszym przewodniku znajdziesz kody rabatowe na wynajem samochodu na Zanzibarze. Jeśli zdecydujesz się na wynajem samochodu albo skutera, należy pamiętać o kilku rzeczach. Jest tutaj lewostronny ruch, jest tutaj dużo zwalniaczy i niektóre są prawie niewidoczne, zwłaszcza po zmroku. Trzeba uważać, bo można zostawić, jak ktoś mówi, koła za sobą. One są bardzo takie agresywne, że tak powiem, i praktycznie nieoznaczone. Trzeba też uważać na pieszych i na kozy przy drodze, zwłaszcza właśnie po zmroku, bo oni nie noszą odblasków, nie mają często świateł, jeżdżą rowerami. Trzeba jeździć powoli i ostrożnie, żeby się nic nie stało. Także są takie ryzyka, z których trzeba zdawać sobie sprawę. Wjeżdżając na rondo nie ma tutaj znaków ustąp pierwszeństwa, więc wjeżdżający ma pierwszeństwo. Będąc już na rondzie trzeba wpuścić te samochody czy motory, które na rondo wjeżdżają. Należy o tym pamiętać, bo ja parę razy z przyzwyczajenia jechałem sobie po rondzie, jakbym już miał pierwszeństwo, a ktoś mi się nagle wbił przed maskę, także trzeba o tym uważać i trzeba o tym pamiętać. Innym sposobem na dostanie się z lotniska może być dogadanie się z hotelarzem lub z miejscem zakwaterowania, żeby Cię odebrał. Niektóre miejsca oferują właśnie taki transport. Jak ktoś przyjeżdża do Ciebie do hotelu, też możesz pomóc z transportem z lotniska, a nawet ze znalezieniem biletów, tak? Tak, ogólnie pomagamy ze wszystkim. Jeśli zatrzymujesz się w tym hotelu w Matemue, w Villa Unaweza, możesz się dogadać, żeby Cię Aga odebrała z lotniska, później odwiozła. Inną opcją dostania się z lotniska będzie Dala Dala. To są takie lokalne autobusy, niektóre są takie półotwarte, inne zamknięte, nie mają klimatyzacji i przeważnie są zatłoczone. Także standard nie będzie tu wysoki, nie spodziewaj się luksusowego autobusu, shuttle bus, który Cię odbierze z lotniska. To będzie mniej komfortowy sposób transportu, natomiast on będzie bardzo tani. Tutaj za $1 praktycznie, czy $2 można dostać się na drugi koniec wyspy. No i ostatnim sposobem, jaki tutaj przedstawiamy, żeby dostać się z lotniska do miejsca zakwaterowania, to jest oczywiście taksówka. Po wyjściu z lotniska od razu będzie masa taksówkarzy, którzy będą oferować swoje usługi. A tu są przyloty, gdzie widać właśnie najwięcej taksówkarzy, którzy już czekają, żeby zaoferować swoje usługi. Jeśli nie masz zorganizowanego innego transportu z lotniska, to tutaj na miejscu zawsze stoją taksówkarze i zawsze transport się znajdzie. Tylko pamiętaj, targuj się, bo na start dostaniesz prawdopodobnie około $50 wycenę gdzieś tam do Nungwi czy do Paje. To można stargować nawet o połowę, do $30, powiedzmy spokojnie, myślę, że da się pojechać. Ja chciałam tylko dodać, że kiedyś to był klimat. Tutaj był taki Saigon. Po wyjściu z lotniska wszyscy Cię atakowali, kierowcy. Był taki afrykański Banjai. A teraz jak w Europie, luksus, terminale, wyjście, nikt nie nagabuje, nie zaczepia. Bo wszyscy widzą, że my nie wyszliśmy z lotniska, tam stoją i czekają. Teraz jak szukacie transportu z lotniska, to Tony przyjedzie i jeszcze odbierze, zawiezie gdzie trzeba. Wow. This is how it's look like. This all it's a addition. You don't buy the car with this. Oh, so you not made it. like all the car has got this. With this similar. This I just put by myself. With the grasses inside, I just put it also by myself in order to look different with another taxis. Oh. Yes.
Jeśli chodzi o kartę SIM, to testowaliśmy eSIM i zwykłą SIM lokalną. Obie karty działają. eSIM jest użyteczne, natomiast działa słabo. No nie będzie tu jakichś super transferów. Do WhatsAppa, do Google Maps wystarczy na pewno. Natomiast jeśli ktoś chce używać normalnie internetu tutaj na Zanzibarze, polecam kartę SIM kupić tutaj lokalną, bo jestem czasami zdziwiony, jak dobrze taka karta potrafi działać. W porównaniu z 2021 rokiem, kiedy pierwszy raz używaliśmy takiej karty tutaj na Zanzibarze, działało to raczej średnio. W tej chwili jestem bardzo zadowolony, wszędzie jest zasięg, nie ma problemów, nawet robiliśmy live'a na tym internecie, śmiga bardzo fajnie, dlatego taka karta SIM będzie zdecydowanie lepszym wyborem niż karta eSIM. Kartę SIM można kupić w wielu tutaj sklepach na miejscu, już też sprzedadzą Wam ją na lotnisku, natomiast na lotnisku, jak wszędzie, będzie drożej. W hotelach, w restauracjach też wszędzie dostępne jest Wi-Fi, także z tym nie będzie problemu. Czasami będzie działało lepiej, czasami jednak nie za dobrze, ale jest dostępne przeważnie wszędzie. Także kontakt jakiś ze światem będziecie mieli. Natomiast jeśli ktoś chce mieć szybki internet, nie wiem, streamować, rozmawiać na WhatsAppie przez wideo, karta SIM będzie chyba najlepszym rozwiązaniem, bo te tańsze jakieś hotele będą zdecydowanie miały ten internet bardzo słaby. Jeśli chodzi o atrakcje na Zanzibarze, to mamy na ten temat osobny odcinek, w którym opisujemy nasze top 17 miejsc, które warto zobaczyć na Zanzibarze. Natomiast ten odcinek nie porusza tego, co poruszamy w naszym e-booku, a konkretnie, które atrakcje warto jest zrobić z przewodnikiem, a które warto na własną rękę, bo słuchajcie, nie wszystkie warto jest robić z przewodnikiem, nie za wszystkie jest warto płacić, żeby mieć przewodnika, bo można je bardzo łatwo zrobić na własną rękę, można tam przyjechać taksówką, własnym samochodem, czy nawet dala. I na miejscu często już przewodnik jest, także nie trzeba opłacać swojego własnego, prywatnego przewodnika, bo to zawsze jednak sporo kosztuje. W ten sposób można zaoszczędzić naprawdę, ale to naprawdę sporo kasy. E-book spokojnie się zwraca nawet kilkukrotnie, dlatego polecam link do naszego e-booka na dole w opisie tego filmu. A już w sumie wcześniej o tym wspominałem, ale przypomnę ponownie, jedna z naszych najbardziej polecanych atrakcji, którą koniecznie moim zdaniem trzeba zobaczyć będąc na Zanzibarze, to atrakcja poza samym Zanzibarem, a konkretnie safari w kontynentalnej Tanzanii. Takie safari można łatwo zorganizować. Mamy świetnego, doświadczonego, sprawdzonego przewodnika, którego serdecznie polecamy. Jeśli ktoś chce na takie safari z Zanzibaru pojechać, na dole w opisie znajduje się film, który więcej mówi na ten temat. Też jest tam e-mail, na który wystarczy wysłać maila. Tylko uwaga na jedną rzecz. Ostatnio trafiliśmy na informację, że ludzie na forach, głównie na Facebooku, podszywają się pod znanych, doświadczonych przewodników i podają swoje numery, żeby z nimi się kontaktować. Dlatego uwaga, nie szukaj numerów na safari, jakichś sprawdzonych przewodników i tak dalej na Facebooku, bo te fora są przeważnie moderowane przez te osoby i dostaniecie po prostu najgorsze, najtańsze safari, żeby jak najwięcej można było na Was, na Tobie zarobić. Dlatego kontaktuj się bezpośrednio na adres e-mail, jest to sprawdzone miejsce i wiadomo, że będzie safari organizowane przez Franka lub jego brata. Obaj są świetni, można na naszym kanale znaleźć filmy z nimi, polecamy. A teraz szybki przykład, jak może się zakończyć kupowanie safari od Beach Boyów. Niestety, ale mieliśmy kontakt od Polaków, którzy byli zainteresowani safari z naszym polecanym przewodnikiem Frankiem. Niestety on był zajęty, nie odpisał im tego samego dnia i napisali do mnie, że już znaleźli ofertę gdzieś tam na plaży za takie same pieniądze i że już pojadą z nimi, że już sprawa załatwiona, temat zamknięty. Po jakimś czasie dostałem od nich wiadomość, że dostali ofertę wycieczki, na którą wyjazd miał być o 7 rano. Następnie przełożyli im ten wyjazd na godzinę 13, co się wiązało z tym, że odliczając czas podróży pierwszego dnia praktycznie z safari już nie będzie, będą mieli już tylko safari drugiego dnia rano. Chcieli z tego zrezygnować, bo stwierdzili, że nie opłaca im się płacić tyle pieniędzy i jechać tylko na kilka godzin safari drugiego dnia, więc wysłali im wiadomość, że rezygnują. W odpowiedzi dostali, jak to mi napisali, coś, co całkowicie zbiło ich z nóg. Dostali informację, że podali im już numery paszportów do kupienia biletów, oni wszystko dla nich zarezerwowali i że mają zapłacić pomimo tego, że nie chcą jechać. Tutaj wrzucę Wam zrzuty ekranu, które mi przesyłali i powiedzieli, że ich wakacje zamieniły się w koszmar, bo praktycznie można powiedzieć, że im wygrażano.
Poprosili o przesłanie biletów, które rzekomo dla nich już były zarezerwowane. Dostali jakieś inne bilety na datę przesuniętą nieco, czyli były prawdopodobnie dla innych osób. No niestety tak to później się kończy, dlatego uważajcie, zamawiając safari gdzieś od beach boyów, z jakichś nieznanych miejsc. My łącznie byliśmy na safari 10-krotnie w różnych parkach w Tanzanii i najlepsze nasze safari zawsze było z Frankiem lub z jego bratem. Polecamy serdecznie. Kontakt na dole w opisie tego filmu. Jeśli interesuje Cię safari, zobacz film, który mamy na ten temat na dole w opisie tego filmu. Po tym filmie będziesz wiedzieć, co dokładnie trzeba wiedzieć, wybierając się na safari i czego unikać. Zdecydowanie polecam, zanim kupisz jakąś ofertę. Jeśli ten odcinek jest już dla Ciebie przydatny, to pamiętaj, zostaw łapkę w górę. W tym roku na Zanzibarze odkryliśmy nową super atrakcję, która bardzo nam się spodobała. W dodatku można na nią pojechać, załatwiając wszystko w języku polskim. Cześć! Cześć Natalia. Łukasz! Cześć Łukasz! Wraz z Polą i Krystianem można wybrać się na cudowny rejs, na którym dopłyniecie do najbardziej oddalonego sandbanku, na który nie przypływają praktycznie żadne wycieczki. Można mieć więc całą wyspę piaskową praktycznie tylko dla siebie. Całą naszą wyprawę luksusowym katamaranem można zobaczyć na naszym drugim kanale przygodowo-vlogowym. Link do niego na dole w opisie filmu. Film powinien niedługo się pojawić, także kiedy to oglądasz, być może już jest. Zapraszamy. Krystian organizuje też rejsy kilkudniowe, np. na sąsiednie wyspy Pemba czy Mafia. Na jednodniowy rejs można wybrać się nawet w 20 osób. Jak ktoś był już na Nakupendzie, to płyniemy dalej na Niangę, jak nie był, to się na Nakupendzie zatrzymujemy. A jak mamy właśnie takich trochę wymagających bardziej klientów, co już totalnie oczekują, że będzie private na maksa, no to płyniemy wtedy na Topłaku, no bo tam możemy ewentualnie spotkać tą jedną lokalną łódkę, co tam przypływa. I na koniec staramy się zazwyczaj zahaczyć jeszcze Prison Island przed zachodem słońca, tak żeby na zachód słońca jeszcze sobie kolacyjkę zjeść. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na ich stronie. Zeskanuj kod QR na ekranie, aby zobaczyć szczegóły. Mamy też małą niespodziankę. Na hasło Szewczyk Travel dostaniesz 5% zniżki na ich rejsy. A kupując nasz e-book lub drukowaną książkę, dostaniesz inny kod aż na 10% zniżki na ich ofertę. To naprawdę spore oszczędności. No i trzeba pamiętać, że nie ma co obawiać się wychodzić na wioskę. My zawsze tutaj spacerujemy, chodzimy, kupujemy sobie coś w lokalnych sklepach. Jest naprawdę bezpiecznie, ludzie są bardzo mili i nieważne co będą mówić w Twoim hotelu, bo często zdarza się niestety, że hotele mówią nie wychodźcie na wioskę, jest niebezpiecznie, tylko z przewodnikiem i tak dalej, bo oni chcą Was zatrzymać w swoim hotelu, żebyście tam jedli, pili i spędzali jak najwięcej czasu, bo to jest też dla nich biznes. My zawsze podpowiadamy, żeby nie bać się, wychodzić, zwiedzać, eksplorować i cieszyć się tą wyspą. Oczywiście bieda będzie niesamowita. Osoby bardziej wrażliwe będą tutaj miały pewnie kłopot, bo żyją tak jak żyją. No niestety to jest Afryka i Zanzibar wygląda tak jak wygląda poza turystycznymi miejscowościami akurat. Ale poszli. To jak na kontynencie, kurz i auta. O Jezu, musimy chyba przeczekać chwilę. Zapach spalin połączony z kurzem. Jumbo, jumbo! Habari! Jumbo, jumbo! Widzicie, jakie dzieci są przemiłe, przesympatyczne. Witają się jumbo, to znaczy cześć w języku Swahili. Można ich zapytać habari, to tak jak się masz. Takie kilka słów w języku Swahili potrafi otworzyć tutaj serce, naprawdę. Także warto się nauczyć takich kilka podstawowych. Jedzenie na Zanzibarze to tak obszerny temat, że ten film byłby zdecydowanie za długi. Dlatego odsyłamy do linków w opisie filmu, gdzie można znaleźć film z lekcją gotowania kuchni Swahili, czy na przykład porównanie jedzenia budżetowego w lokalnych barach kontra jedzenie w restauracjach prowadzonych przez ekspatów. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam najdroższe opcje żywieniowe I najtańsze opcje żywieniowe. A jako, że mamy ograniczony budżet, To tylko jedna osoba zje drogo, luksusowo, na bogato. a druga osoba będzie musiała jeść street food, tak żeby się nam budżet zrównoważył. Porównujemy tam zarówno ceny, jak i jakość jedzenia i w obu przypadkach potrafiliśmy nieźle się zaskoczyć. Oba linki na dole w opisie filmu. Tymczasem w restauracji na Zanzibarze. Kto zamawiał kurczaka z frytkami? Jeśli chcesz kupić sobie pamiątki od Masajów, pamiętaj, żeby się targować, bo na start dostaniesz ceny wyższe niż w dość i tak drogich sklepach turystycznych z pamiątkami. Oh my god. 60,000? 60,000, oh that's a lot. Because it's a handmade, my brother.
We can give you 30. I think it's a good price. Okay, do this because I like you, my friend. Look, because look, you my brother, okay? Okay, show Because me. you're my brother. It's okay. I'm not my brother. Jeśli nie potrafisz się targować, to lepiej wyjdziesz na tym kupując sobie coś w sklepach takich jak Memories, gdzie wszystkie ceny są na towarach i tu się o nic nie targujesz. Większość sklepów na całej wyspie i w Stone Town to sklepy, w których należy się targować, więc jeśli chcesz tego uniknąć, przyjedź od razu do Memories w Stone Town i masz tutaj naprawdę ogromny wybór pamiątek. A teraz obiecane na samym początku filmu 3 największe błędy popełniane przez Polaków na Zanzibarze. Bardzo często dostajemy maile lub komentarze pod filmami o Zanzibarze, że ktoś niepotrzebnie brał jakąś wycieczkę z przewodnikiem, bo to się absolutnie nie opłaciło. Już tłumaczę, o co chodzi. Dostaliśmy kiedyś wiadomość, że ktoś zamówił sobie wycieczkę z lokalnym przewodnikiem na pływanie z żółwiami. Jest taka atrakcja, na którą zapraszają lokalni przewodnicy na wyspie. Ta osoba zatrzymywała się w Nungwi, tam gdzie ta atrakcja się znajduje. Przewodnik zawsze oferuje odbiór z hotelu, transport i załatwienie wstępów i tym podobne. Jednak mając kilka minut spacerem do tego miejsca, nie było sensu płacić $100 za przewodnika i transport za 2 osoby. Na miejscu i tak dostali przewodnika, który im o wszystkim opowiadał, zatem wzięcie przewodnika było dla nich tylko drogą taksówką, bo on sam na miejscu i tak nie był im potrzebny. To jest naturalne akwarium po prostu. Innym przykładem może być wycieczka do lasu Jozani, gdzie na miejscu i tak w cenie wstępu dostaje się przewodnika, więc można tylko sobie przyjechać na miejsce taksówką, wynajętym autem czy nawet dala i zaoszczędzić kilkadziesiąt dolarów. Jest więcej takich przykładów wycieczek, których nie warto jest odwiedzać z przewodnikiem, bo można to bardzo łatwo i o wiele taniej zorganizować na własną rękę. Pełna lista takich atrakcji znajduje się wraz z opisami w naszym e-booku Przewodniku o Zanzibarze. Link na dole w opisie. Drugim najczęściej popełnianym błędem na Zanzibarze jest niesprawdzenie, gdzie chce się jechać. Każda część wyspy oferuje tutaj zupełnie co innego. Zupełnie inne będzie Stone Town, zupełnie inne będzie wschodnie wybrzeże, zupełnie inna będzie północ. Jeszcze każda z tych miejscowości będzie oferowała też coś innego, dlatego bardzo ważne jest sprawdzić, co chce się robić. Najważniejsze rzeczy to pamiętać, że na wschodzie wyspy są duże odpływy i wtedy najlepiej wybrać sobie hotel z basenem, żeby mieć co robić, jeżeli ktoś lubi się kąpać, podczas kiedy przyjdzie odpływ. Na północy Kendwa i Nungwi są małe odpływy, prawie niewidoczne można powiedzieć, natomiast jest tam o wiele bardziej turystycznie, większy tłok ludzi, więcej sprzedawców na plażach i tak dalej. Jeśli lubisz kitesurfing, Paje, Matemwe, Jambiani. Jeśli lubisz sporty wodne takie jak skutery, największy wybór tego będzie w Nungwi. Jeśli chcesz zwiedzać wyspę, myślę, że każde miejsce będzie do tego dobre. Jeśli lubisz się bawić, to nie zatrzymuj się w małych, uroczych i spokojnych miejscowościach. Dla Ciebie bardziej będzie nadawać się Nungwi, Kiwengwa czy ewentualnie Paje. A jeśli chcesz odpocząć w rajskich klimatach i spokoju, to wybierz coś na wzór Matemwe. A teraz obiecany temat, jaki błąd popełniają Polacy po Pili. Po tym jak Pili bardzo mocno rozreklamowało w naszym kraju Zanzibar i po tym jak reklamowało, pokazywało pewne miejscowości, większość ludzi chce jechać właśnie tylko tam. Widziałem, słyszałem, rozmawiałem z osobami, które wybierają Jambiani, bo tam widzieli plaże, tam widzieli filmy, tam widzieli posty na Facebooku Pili i w to miejsce chcą jechać. Natomiast nie biorą pod uwagę reszty wyspy, która oferuje naprawdę różne miejsca, różne rzeczy, różne plaże i ktoś, kto chce cały dzień spędzać na plażowaniu i w oceanie, powinien wybrać inną część wyspy, zdecydowanie bardziej na północy. Jeżeli ktoś lubi takie widoki właśnie jak w Jambiani, czyli duże odpływy, to ja wolę na przykład miejscowość Matemwe, która jest spokojniejsza, jest mniej ludzi sprzedających, oferujących cokolwiek na plaży, a jest piękniejszy jeszcze moim zdaniem widok. Widać w tle wyspę Mnemba, jest tutaj cudownie. Jeśli chcesz zażywać kąpieli, pamiętaj o hotelu z basenem na całym wschodnim wybrzeżu. Jeśli chcesz się kąpać w oceanie przez cały dzień, polecam zdecydowanie Kendwa lub Nungwi. Dlatego zanim pojedziesz na Zanzibar, zdecyduj, co dokładnie chcesz robić i gdzie chcesz jechać. My mamy osobny odcinek na ten temat, który podlinkuję na dole w opisie tego filmu, a dokładnie, bardzo szczegółowo ten temat poruszamy w naszym e-booku o Zanzibarze, który bardzo polecam. Podniesie on Twoje wakacje na kolejny poziom. Teraz jeszcze dodatkowo kilka bonusowych błędów, których lepiej na Zanzibarze nie popełniać. Kolejnym błędem jest płacenie w dolarach. Słuchajcie, w dolarach dobrze płacić za lokalne wycieczki, za hotel, za transport, może taksówką, jakieś dalsze trasy. Natomiast wszystko inne, restauracje, bary, gdzieś tam jakiś kokos na plaży,
wszystko to lepiej jest płacić w lokalnej walucie. W dolarach ta cena będzie zaokrąglana w górę, będziecie mieć zły przelicznik, tak jak na przykład restauracja MJ w Nungwi ma nawet w menu napisane, że przeliczają dolara po 2200 szylingów, natomiast średni kurs teraz jest około 2600 szylingów. Zobaczcie, jak dużo się traci. Kolejny błąd to branie lokalnych wycieczek od byle kogo na plaży, od beach boyów, bo później czasami dostanie się dobrą i fajną wycieczkę, a czasami beznadziejną, w złych warunkach. My kiedyś trafiliśmy na taką, że łódka była cała zardzewiała, ciuchy po wycieczce były do wyrzucenia. Rdzy nie szło już sprać. Dlatego jeśli masz jakichś zaufanych przewodników, organizatorów wycieczek, to polecamy zrobić to z nimi. Jeśli nie masz, zapytaj w hotelu, oni przeważnie kogoś powinni znać. No i najważniejsze, nigdy nie bierz safari od beach boyów na plaży albo z niesprawdzonych miejsc, tak samo z forów internetowych, bo tam lokalni, nawet mówiący po polsku, potrafią się podszywać pod sprawdzonych przewodników, podawać fejkowe numery niby do nich, a później się okazuje, że jedziecie na safari z zupełnie kimś innym, a nie z osobą, z którą mieliście jechać. No i oczywiście dużym błędem jest niesprawdzenie okresu, w którym się jedzie na Zanzibar, bo jeśli ktoś lubi plażować i słoneczko, chce mieć cały czas piękną pogodę, no to kwiecień do połowy maja raczej odpada. Warto sobie sprawdzić, kiedy jechać, kiedy jest najładniejsza pogoda, kiedy jest najcieplej, kiedy jest najchłodniej na Zanzibarze. Też warto zapamiętać sobie, żeby nie chodzić w bikini po lokalnych wioskach. Oni mają tutaj zupełnie inną kulturę. Na plażach nasze stroje kąpielowe absolutnie im nie przeszkadzają, ale nie chodźcie w strojach kąpielowych do wioski. Zawsze warto zakryć ramiona, zakryć kolana. Faceci oczywiście mają tutaj troszkę taryfę ulgową i bardziej to przejdzie, na przykład tank top czy krótkie spodenki do kolan. Tutaj nie spotkałem się nigdy z jakimiś problemami, ale kobiety ważne, żeby te kolana zasłonić i ramiona zasłonić. Tylko pamiętajcie, panowie, pomimo taryfy ulgowej, to nie znaczy, że można chodzić sobie bez koszulki po wiosce. To też odpada, zawsze narzućcie na siebie cokolwiek. Kolejnym błędem jest niesprawdzenie realiów życia tutaj na wyspie. Nie oszukujmy się, Tanzania, Zanzibar to są biedne miejsca i ludzie żyją tutaj w takich warunkach, w jakich żyją. Czasami niektórzy nie sprawdzą sobie tego, widzą z Instagrama tylko piękne zdjęcia z plaży, palmy i tak dalej, a później wychodzą na wioskę i okazuje się, że jest tutaj duża bieda i jest szok. Należy z tym się oswoić, że tutaj na wiosce faktycznie jest biednie i ludzie żyjący tutaj nie posiadają dużych ilości pieniędzy. Natomiast jeśli chodzi o pomoc im, to jest kolejny błąd. Nie pomagaj rozdając pieniądze dzieciom i ludziom gdzieś tam na wiosce. Nie pomagać dając pieniądze. To na pewno też wspominaliśmy o tym, że chyba jak dajemy pieniądze, robimy większą szkodę niż pomagamy. Są super miejsca, są fundacje, choćby ja współpracuję z fundacją z Usambara i tak jak mówię, jeżeli ktoś chce dać datek, przesłać, to naprawdę te pieniądze idą we właściwe miejsca. Te dzieci zamiast się uczyć, zamiast iść do szkoły, zamiast uczyć się zaradności, uczą się uzależnienia od białego człowieka. My akurat nie jesteśmy specjalistami w tym temacie, ale już wiele osób, które się tym zajmuje, mówiło nam i prosiło, abyśmy to przekazywali w naszych filmach, żeby nie pomagać w ten sposób, że idzie się na wioskę i rozdaje się rzeczy albo pieniądze, bo w ten sposób naprawdę się na dłuższą metę nikomu nie pomaga. Jeżeli chcesz pomóc, idź do instytucji, która się taką pomocą zajmuje, idź do szkoły, przekaż coś szkole i pomagaj w ten sposób. Nie rozdawaj pieniędzy, rzeczy, cukierków na mieście dzieciom, bo one uczą się po prostu później żebrania. Niestety tak to wygląda. Jeśli interesuje Cię pełna lista błędów i rzeczy, których lepiej na Zanzibarze unikać, to koniecznie zobacz nasz odcinek w całości poświęcony temu tematowi. Link znajdziesz na dole w opisie pod tym filmem. Polecam najlepszy przewodnik na Zanzibarze. Myślę, że po obejrzeniu tego filmu doskonale już wiesz, jak zorganizować sobie idealne wakacje na Zanzibarze. Teraz zapraszam Cię do obejrzenia filmu o atrakcjach Zanzibaru, który zobaczysz tutaj, albo o tym, które miejsce na Zanzibarze najlepiej wybrać na wakacje, który zobaczysz tutaj. Zatem kliknij i do zobaczenia tam. Cześć!